Dzień dobry, Marcin Jackowski. Jestem akredytowanym trenerem metodyki PRINCE2, metodyki MSP, metodyki P3O i metodyki MOB. Zajmuję się zarządzaniem zmianą biznesową, zarządzam projektami, stąd właśnie metodyka PRINCE2 w moim portfolio. Zajmuję się zarządzaniem programami, stąd metodyka MSP, Managing Successful Program. Zajmuję się również budowaniem, tworzeniem biur na poziomie portfela, programu, projektu. To metodyka P3O oraz zajmuję się tworzeniem całego portfolio zmian, zarządzaniem tym portfelem. Stąd metodyka MOB. Tematem tego warsztatu jest planowanie w metodyce PRINCE2. Jak podchodzi PRINCE do planowania? Oczywiście, znając podstawy tej metodyki, wiemy już, że planowanie w PRINCE jest oparte na produktach, więc przejdziemy przez całe podejście planistyczne, przejdziemy przez produktowość tego podejścia. Po prostu zaplanujemy produkty. Oczywiście stworzymy sobie na tę okoliczność pewien projekt, taki, który niewykluczone, że będzie miał miejsce, będzie udziałem studentów, którzy w ramach różnych organizacji studenckich przygotowują bardzo ciekawe przedsięwzięcia. Zaplanujemy przynajmniej w pewnym zakresie targi pracy, akademickie dni kariery. I jakie jest podejście, z jakich elementów będzie składać się to podejście w PRINCE2 w metodyce zarządzania projektami właśnie do planowania. Po pierwsze trzeba uzgodnić standard, w jakim będziemy planować, uzgodnić pewien format, pewne zależności, czyli ile planów będziemy tworzyć, jakie to będą plany, o jakim stopniu szczegółowości. I tu należy pamiętać, że w zarządzaniu projektami nie ma jednego wspólnego planu uniwersalnego dla wszystkiego. Rozróżnia się 3 poziomy planowania. Będziemy tworzyć plan na poziomie projektu, na poziomie etapu i na poziomie grupy zadań, na poziomie zespołu. I w tym momencie możemy powiedzieć, no dobrze, 3 różne poziomy planowania. Odpowiadają one poziomowi zarządzania strategicznego, to ujęcie całego projektu. Schematycznie powiedzmy sobie, że to jest nasz cały projekt, właśnie podzielony na etapie, ale w perspektywie zarządzania całością tego projektu mamy utworzony plan całego projektu. Plan etapu, zarządzanie operacyjne. To będą szczegółowe plany wpisujące się konsekwentnie w te 2 części, w etapy, którymi będziemy zarządzać. I wreszcie plany zespołów mogą również być tworzone z wykorzystaniem techniki planowania produktowego, ale nie muszą. Tu metodyka zostawia dużą swobodność dla kierowników zespołów, by zaplanowali swoją pracę tak, jak będzie im najwygodniej. Ale plany zespołów będą wypełniać nam później plan etapu, służąc dostarczeniu poszczególnych produktów. I teraz, gdy już ustalimy, jaki poziom szczegółowości, jaki poziom dokładności będziemy mieli co najmniej dla poziomu naszego planu projektu, gdzie będziemy wskazywać główne kamienie milowe, jakieś terminy przeglądów, gdzie będziemy wskazywać główne produkty. Gdy uzgodnimy stopień szczegółowości dla planów poszczególnych etapów oraz sposób funkcjonowania planów zespołów, czas, by przejść do techniki planowania produktowego, czyli do określenia i analizowania produktów. Będziemy definiować, co finalnie ma dostarczyć nasz projekt, czyli to jest to kompleksowe rozwiązanie, które będzie, można powiedzieć, zwieńczeniem całego naszego przedsięwzięcia. Tworzymy opis produktu końcowego. Następnie tworzymy strukturę podziału produktów. Definiujemy wszystkie produkty, które będą zebrane na jednym diagramie
opisujemy każdy z tych produktów i wreszcie tworzymy diagram następstwa, czyli ustalamy kolejność pomiędzy poszczególnymi produktami. I teraz jaką przyjmujemy zasadę? Technika planowania produktowego, czyli definiujemy produkty, a nie czynności. Warto o tym pamiętać. Produktem jest oczywiście wszystko to, co zostało dostarczone przez projekt. Na przykład jakaś rzecz, wybrany oferent, napisany sylabus dla przedmiotu, uruchomiony kurs w ramach Waszych studiów. Czynnością oczywiście będzie pisanie sylabusa, wybieranie oferenta, uruchamianie kursu, ale my mówimy o produktach, o wynikach tych czynności, po to, by łatwiej nam było zacząć definiować cechy jakościowe tego produktu, by łatwiej nam było później zweryfikować, czy projekt faktycznie dostarczył to, do czego został powołany. Ta szczegółowość planowania produktowego będzie zależeć przede wszystkim od poziomu planowania. Czy mówimy o planie projektu, etapu, czy planie zespołu, tak jak to przed chwilą rysowaliśmy. I teraz zasada, która będzie dla nas obowiązująca, należy przyjąć jakąś notację, przyjąć jakąś symbolikę. Powiedzmy, że to jest nasz produkt końcowy. To jest nasz produkt końcowy, on bardzo często jest rysowany w jakiejś pogrubionej ramce. Mamy ten element finalny, do którego będziemy chcieli dążyć. No, w przykładzie, o którym będę mówił, zrealizowane dni kariery, czyli pewna forma prezentacji oferty pracodawców, możliwość zapoznania się ze studentami. No, kryterium akceptacji należało powiedzieć, po czym poznamy, że to jest impreza, która była dla nas właściwa. Załóżmy minimum 300 studentów odwiedzi tą imprezę. Kryterium niezmierzalne będzie mówiło nam o tym, oczywiście po wykonaniu tej imprezy, że warto było tą imprezę dla tych 300 słuchaczy zorganizować. Powiedzmy drugie kryterium, zostanie zaprezentowane minimum 50 ofert pracy w ramach jakichś staży, w ramach pierwszej pracy, w ramach wyjścia z tą ofertą do studentów. Będziemy oczywiście teraz wskazywać, a jakie produkty mają być dostarczone. Powiedzmy, zapiszmy identyfikatory, tu na tym schemacie jakiś produkt pierwszy, tu sobie narysujemy jakiś produkt drugi, ale możemy również stwierdzić, że jest pewna potrzeba, by łatwiej nam się zarządzało pewną grupą produktów. Będzie produkt czwarty, będziemy mieli powiedzmy produkt piąty i te grupy są, te produkty są jakiejś jednej wspólnej natury. No dobrze, to utwórzmy z nich pewną grupę. Oddzielny symbol równoległoboku, symbol rąbu. Proszę bardzo, to jest nasza grupa składająca się z tych trzech elementów. Oczywiście ta grupa również należy do całej struktury. I pojawia nam się jeszcze coś takiego jak produkt zewnętrzny. Produkt zewnętrzny został odznaczony innym symbolem. Owal, okrąg. To produkt w pewnym sensie szczególny. To jest produkt, który jest konieczny, jest wymagany przez nasz projekt. My musimy ten produkt posiadać, ale nie my go będziemy wytwarzać. Bo produkty P1, P2, 3, 4, 5 są w zakresie naszego projektu. Wracając do tych targów akademickich, oczywiście chcemy osiągnąć ten wynik zorganizowania tej imprezy, to możemy powiedzieć, to będą ustawione stoiska, to będą zaproszeni studenci, tu będzie grupa produktów, powiedzmy zorganizowana konferencja z jakimś praktykiem biznesu, czyli wyłoniony praktyk biznesu, ustalony temat, ustalone, nie wiem, honorarium dla takiego prelegenta, albo może materiały drukowane związane z tym wystąpieniem, jakaś nie wiem, forma również pewnego wkładu w merytorykę tego przedsięwzięcia. Mamy, powiedzmy, grupę produktów konferencji. Ale w naszym przykładzie możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że uczelnia udostępnia nam lokum. Mówi, dobrze, proszę bardzo, możecie skorzystać z auli. W tym i w tym konkretnym dniu jest aula dostępna do działań, by zorganizować tę imprezę. Czyli to jest narzucony dla nas termin,
narzucone miejsce. My nie będziemy zarządzać wyborem miejsca, nie będziemy zarządzać wyborem terminu. Proszę bardzo, w tego typu organizacji jak targi, jak budowa takich dni kariery, to będzie przykład produktu zewnętrznego. To, co istotne, produkt, który nie jest przez przypadek dostarczany przez zewnętrznych dostawców. Produkt, który jest absolutnie produktem całkowicie spoza zakresu. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że tu w tym miejscu jest granica na naszym zakresie. To jest nasz projekt, a to jest element, który będzie bardzo silnie wpływał, uwarunkowywał nasz projekt. Jeśli się coś okaże, że ten zewnętrzny produkt nie spełnia naszych oczekiwań, nie spełnia pewnych kryteriów, nagle staje się zagrożeniem, nagle staje się ryzykiem dla naszego projektu. Utworzymy strukturę podziału produktu. Produkt końcowy, powiedzieliśmy sobie, to dni kariery. Oczywiście wymienimy tu tylko kilka przykładowych produktów. Powiedzmy pod numerem P1 zapiszemy produkt termin i miejsce. Ten zewnętrzny, o którym powiedziałem, narzucony przez uczelnię. Termin, miejsce targów. No, te dni kariery to nic innego jak targi pracy. Zaznaczmy sobie symbol, produkt zewnętrzny. Pod numerem kolejnym, P2, z jakich elementów, co trzeba dostarczyć, co trzeba stworzyć, by takie targi, by takie dni kariery mogły zaistnieć? No, trzeba wyłonić potencjalnych wystawców. Trzeba później prowadzić z nimi jakieś negocjacje. No, finałem, można powiedzieć, tych negocjacji, tych umów, tego ofertowania, tego zachęcania tych potencjalnych wystawców będą wybrani wystawcy. Czyli mamy kolejny produkt. Wybrani wystawcy. Oprócz każdy z tych elementów zyskuje swój opis produktu. O tym nie zapominajmy, czyli będziemy dla każdego takiego hasła tworzyć opis produktu. To dokument, produkt zarządczy, który będzie specyfikował, czym są potencjalni dostawcy, czym są wybrani dostawcy, jakie kryteria jakości, jakie cechy konkretnie ma spełnić ten element. My wracamy do listy identyfikacji. Oczywiście identyfikacja tych produktów najlepiej by się odbywała w formie pracy warsztatowej, pracy na przykład zespołu projektowego, burza mózgów. Każdy zgłasza ten element, który uważa, że powinien wchodzić w zakres tego przedsięwzięcia. Pod numerem, powiedzmy, 4, kolejnym, zapiszemy podpisane umowy z wystawcami. Po prostu umowy z wystawcami. Kolejnym produktem, który przychodzi nam na myśl, to wymyślenie jakiegoś tematu konferencji. Proszę bardzo, mamy produkt 5. Temat konferencji, oczywiście poświęconej czy to aplikowaniu, czy to z obecnej sytuacji na rynku pracy, czy to różnego rodzaju, no coś wszystko, co może się wiązać z kształtowaniem kariery młodych ludzi wchodzących, czy też już mających pierwsze doświadczenia na rynku pracy. Kolejnym produktem może być prelegent, jakiś praktyk biznesu. Zapiszmy sobie hasłowo prelegent. Chcielibyśmy, by
na naszej konferencji o konkretnym temacie wypowiedział się ktoś, kto na przykład ma duże doświadczenia w prowadzeniu biznesu. Może jest osobą odpowiedzialną za dział HR, dział, który, no, jak sama nazwa sugeruje, jest związany z rekrutacją, czyli może udzielić nam pewnych wskazówek, jak najlepiej, jak najtrafniej przygotować dokumenty. Może jakich kompetencji rynek pracy oczekuje. No, to może być pewna wartość dodana do takiej konferencji. Szukamy dalej produktów. Pod 7 zapiszmy kolejny. Reklama o naszej konferencji powinno być głośno. Reklama na terenie uczelni, to może być oczywiście w opisie produktu, uszczegółowimy, o jaką dokładnie reklamę chodzi. Samo słowo reklama jest oczywiście bardzo pojemne. Tu powiemy dobrze, wywieszenie plakatów na terenie uczelni, w gablotach, na korytarzach. Chociaż to wiemy na pewno nie jedyna forma reklamy. Tu od razu na myśl przychodzi nam kolejny produkt, informacja na stronie www, informacja w serwisach społecznościowych, czy to będzie Facebook, czy to będzie Twitter, czy jakieś jeszcze inne, bardziej już takie prozawodowe typu LinkedIn, Golden Line. Szukamy dalej produktów. Żeby cała impreza nam się udała, to potrzebne są nam stoiska targowe. Tu oczywiście nie mówimy budowa stoisk targowych, bo to wiemy jest czynność, tylko wybudowane stoiska targowe albo po prostu stoiska targowe. Kolejnym produktem będzie sponsor. Pozyskany sponsor tych targów. No, cała ta impreza może być całkiem kosztowna. Warto takiego sponsora pozyskać, by mieć trochę większej swobody finansowej na właśnie uatrakcyjnienie tej imprezy, chociażby ciekawą konferencją, czy na przykład cateringiem, bo to kolejny produkt, który nam przychodzi w tym momencie na myśl. Sponsor, powiedziałem, kolejny produkt, wpiszmy sobie tu P11, catering. I możemy tak wymyślać te produkty. Oczywiście pamiętajmy, że wszystkie te produkty muszą mieć związek z naszym, muszą mieć pewne przełożenie, pewien wkład w dostarczenie produktu końcowego projektu. Warto pamiętać jeszcze o na przykład zaproszeniu mediów. Uwaga, zapraszanie kogoś to jest czynność, więc będziemy mieli zaproszone media. Zaproszone media to będzie już nasz produkt 12 w tym momencie. Gdy mamy zaproszone media, to gdy przyjdą dziennikarze, pojawią się wywiady, pojawią się jakieś materiały, czy to do wiadomości lokalnych, czy do jakichś, nie wiem, kurierów telewizyjnych, do prasy lokalnej. No, umownie nazwijmy to wywiady. I teraz można sobie postawić pytanie, czy faktycznie to jest produkt w zakresie naszego projektu. My nie mamy na to wpływu, jak ten wywiad będzie wyglądał, jak on będzie przeprowadzony, czy on się ukaże, czy gdzieś jakiś redaktor naczelny danego wydania z jakichś względów, nie wiem, czy to ważniejszych wydarzeń, czy jakichś innych relacji, zechce lub też nie zechce opublikować takiego materiału. My możemy wpływać jedynie na zaproszenie. To jest praca do wykonania, produkt do osiągnięcia w naszym projekcie, ale wywiady to będzie przykład na kolejny produkt zewnętrzny. Podobnie jak z tym terminem, który mieliśmy narzucony przez uczelnię. No i warto może na zakończenie dopisać jeszcze jeden produkt. Porządki po targach. Uprzątnięcie całego miejsca. No, jak się pojawi catering, będzie konferencja, przewinie się przez tę imprezę wiele osób, należałoby się spodziewać, że aula będzie wymagała posprzątania, no, tak żeby oddać ją uczelni w stanie takim, jak był przed wypożyczeniem, czy przed objęciem przez naszą organizację tej auli. Czyli zapisujemy porządki
po targach. I w tym momencie możemy powiedzieć, jeśli jeszcze uważasz, że są jakieś kolejne produkty, proszę bardzo, jest miejsce, zawsze można uzupełnić tą strukturę podziału produktów, zawsze można uzupełnić to przedstawienie listy produktów, pamiętając o opisach, które należy wykonać. Co dalej? Kolejny krok to, gdy już mamy opisy tych produktów, to stworzenie diagramu następstwa produktów. Gdy ukończyliśmy już identyfikację produktów, czas na stworzenie struktury podziału produktów. Na samej górze ustawiamy nasz produkt końcowy. To były dni kariery. Zaznaczmy go, tak jak mówiłem, podwójną linią. I teraz z jakich elementów, z jakich produktów, tych wcześniej oczywiście zidentyfikowanych, będą się składać te dni kariery? Możemy powiedzieć tak, będzie pewna grupa produktów związana z wystawcami. To patrząc na listę naszych produktów, o której mówiliśmy przed chwilą, będą produkty P2, P3 i P4. P2, P3, P4. Te produkty są na jednakowym poziomie, są sobie równorzędne. Druga grupa to po prostu media. Przecież mówiliśmy tu reklamy, media społecznościowe, współpraca z dziennikarzami. Mamy drugą grupę, to grupa media. Oczywiście, tak, ta grupa również jest częścią składową tego produktu końcowego. I do mediów jesteśmy w stanie przypisać produkty właśnie reklama, strona www i inne serwisy społecznościowe. W jednym produkcie zostały one umieszczone, czyli to był nasz produkt P7, produkt P8. Do tego jeszcze dołóżmy kontakty z dziennikarzami, kontakty z mediami, właśnie zaproszone media na naszą imprezę. To był produkt P12 i wywiady, które będą przeprowadzać dziennikarze, produkt P13. Kolejną grupą, takim podzbiorem produktów, który został utworzony w ramach naszej struktury podziału produktów, to konferencja. Proszę bardzo, to jest też grupa. I w ramach tej konferencji to wymyślenie tematu konferencji i zakontraktowanie, umówienie prelegenta, przedstawiciela biznesu, który uatrakcyjni tą konferencję. To produkty o numerach P5 i P6. Grupa, widzimy, minimalna, najmniejsza grupa, podzbiór produktów musi zawierać co najmniej dwa produkty. W tym momencie oczywiście nie zapominamy o naszym produkcie zewnętrznym P1, termin konferencji. I zostały nam jeszcze 3 produkty do umieszczenia na tym diagramie. One będą na jednym poziomie. To produkty P9, P10 i produkt P11. I w tym momencie możemy powiedzieć śmiało, mamy ukończoną pracę nad strukturą podziału produktów. Podgrupy są pomocnicze dla planisty, by ująć pewne produkty o podobnym temacie, o podobnym przeznaczeniu, o podobnym sposobie dostarczania, o podobnym źródle. Generalnie mamy wszystkie produkty wskazane w jednym diagramie, łącznie z zaznaczeniem naszych produktów zewnętrznych P1 i P13. Dla każdego produktu, przypominam, tworzymy opis produktu. Każdy element umieszczony w naszym diagramie zyskał swój opis produktu. W ramach tego opisu produktu scharakteryzowaliśmy, co to jest za produkt. Na przykład
Mówiąc wybór prelegenta, tak jak stworzyliśmy produkt 6, opiszemy, że ma być to prelegent z biznesu. Kryterium jakości ma oczywiście temat tego prelekcji, jego wystąpienia wpisywać się w tematykę naszej imprezy, naszego spotkania. Ma być praktyczny z punktu widzenia użycia przez studentów. To mogą być na przykład dwa takie kryteria jakości. Każdy z tych produktów będziemy w stanie w ten sposób opisać. Gdy struktura podziału produktów jest już ukończona, każdy produkt, tak jak powiedziałem, zyskał swój opis, czas na przekształcenie tej struktury zbioru produktów w diagram następstwa produktów, czyli odzwierciedlenie kolejności, w jakiej te produkty będą dostarczane. Produktem, który pierwszy się pojawi, jest wyznaczony termin, miejsce targu. Produkt zewnętrzny to dostajemy od uczelni, na to nie mamy wpływu, będziemy w tym momencie zaczynali dalsze działania. I można powiedzieć, od razu ruszamy z kolejnymi produktami. Trzeba zacząć szukać sponsora. Produkt P10. Gdy znajdziemy sponsora, możemy powiedzieć, jesteśmy w stanie zacząć kontraktować catering. To był produkt P11. I jesteśmy w stanie również zacząć myśleć o stoiskach targowych. To był produkt P9. Odpowiednio zamówić usługi wybudowania tych stoisk, no i oczywiście później dostać te stoiska. Równolegle z tymi działaniami będziemy w stanie rozpocząć pracę nad kolejnym produktem. To poszukiwania, czyli będziemy dostarczać produkt najpierw potencjalni wystawcy, później wyłonieni wystawcy i oczywiście podpisane umowy z tymi wystawcami. W naszej strukturze podziału produktów to były produkty P2, 3 i 4. Dokładnie w tej kolejności, w jakiej je zidentyfikowaliśmy, będą te produkty w tym momencie i tu jeszcze P4, proszę bardzo, będziemy je dostarczać. Produkt P5 i P6, czyli nasza grupa konferencja. Wybieramy temat konferencji, znajdujemy prelegentów. To kolejny, można powiedzieć, niezależny wątek, który będziemy w stanie w tym momencie prowadzić. Produkt P5 i gdy już mamy temat, znajdujemy odpowiednich prelegentów. I teraz, gdy wiemy już, kto się będzie wystawiał na targach, jakie będą konferencje, które uatrakcyjnią nam oczywiście produkt, możemy zacząć myśleć o reklamach, możemy zacząć myśleć o odpowiednim zareklamowaniu, przedstawieniu szerszej rzeszy zainteresowanych ten nasz projekt, właśnie te targi pracy. I tu mamy produkt 8. Reklama w internecie, strona www, portale społecznościowe. One powstaną najpierw, by później rozpocząć produkt P7, czyli reklama w takim znaczeniu bardziej, można powiedzieć, materiałów. No do reklamy zwykle, tak jak wiemy, odwołują się do stron internetowych, gdzie jest szeroki zakres informacji. I widzimy, że produkty nie są dostarczane w kolejności, w jakiej zostały zidentyfikowane. Tak, bo to tylko identyfikatory, a tu mówimy o następstwie, co logicznie warunkuje nam dostarczenie jednego, warunkuje nam dostarczenie następnego, ten następny, jeszcze następny i tak powoli dojdziemy do produktu końcowego. Czy to już wszystkie produkty? Sprawdźmy. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Brakuje nam jeszcze kilku produktów. Produkt 12 to zaproszone media. To raczej rzecz, która może się wydarzyć zupełnie niezależnie. Nawet możemy tak symbolicznie narysować to w pewnej odległości, bo dostarczeniem tego produktu będziemy się zajmować później. Już później w trakcie samej imprezy będą przeprowadzone wywiady. To produkt P13. No i w tym momencie możemy powiedzieć, ok, jesteśmy gotowi, żeby wykonać całą tą imprezę targową. Są targi, jest cała ta prezentacja. Po targach trzeba posprzątać, tak jak dopisaliśmy produkt P14. P14. I teraz tak, które produkty będą miały wpływ na ten produkt? Na pewno produkt
11. Catering, na pewno produkt 9 związany z budową. Oczywiście, jeżeli w opisie zawrzemy również demontaż, to są te produkty, które pozostawiają później pewien ślad, gdzie trzeba po nim posprzątać. No i teraz mamy nasz produkt końcowy projektu osiągnięty, proszę bardzo. Zaczęliśmy od terminu, który dostarczyła nam uczelnia. Finalnie osiągnęliśmy to, co było celem naszego przedsięwzięcia. Osiągnęliśmy produkt końcowy, zrealizowaliśmy, dostarczyliśmy dni kariery. Teraz, gdy skończylinych już pracę nad produktami, mamy strukturę, mamy diagram następstwa, mamy opisy produktów, przechodzimy do kolejnych czynności, do kolejnych kroków opisanych w podejściu metodyki PRINCE2 do planowania. Dla każdego z tych produktów będziemy identyfikować działania, które będą konieczne do podjęcia, by dostarczyć ten produkt. Czyli wyobraźmy sobie, że dla każdego z tych produktów powstają takie mini harmonogramy, mini sieci działań, które będziemy później scalać w jeden harmonogram. Oczywiście każde nazwane działanie musi być oszacowane, byśmy wiedzieli, jaki czas nam zajmie, jakich potrzebuje zasobów. Na podstawie tych informacji dla każdego produktu będziemy w stanie stworzyć dopiero harmonogram całego przedsięwzięcia. I tu uwaga, na każdym z kroków i planowania produktowego, i identyfikacji działań, ich zależności, szacowania, harmonogramowania, równolegle identyfikujemy i zarządzamy ryzykami. Gdy coś zagraża naszemu projektowi, staramy się wprowadzić odpowiednie modyfikacje. Może się to wiązać z zamienieniem kolejności produktów. Dlatego warto, by ta praca odbywała się w grupie. W tym momencie w sile zespołu, w jego różnorodności będzie tkwić też możliwość spojrzenia z różnych perspektyw, znalezienia optymalnego układu i produktów, i działań, i oszacowań, i wszystkich elementów, które doprowadzą nas do ostatniego kroku, do dokumentowania planu, uchwycenia całego planu, na podstawie którego będziemy w stanie poprowadzić projekt, poprowadzić etap tego projektu. No, względnie jeśli zespół chciał zarządzać tą techniką, również prowadzić planowanie zespołu. Dziękuję bardzo. To tyle, jeżeli chodzi o planowanie produktowe, podejście do planowania w metodyce PRINCE2. W sposób warsztatowy, łatwo, dość przyjemnie jesteśmy w stanie zaplanować, utworzyć profesjonalny plan dla każdego naszego przedsięwzięcia. Nie tylko dla targów akademickich pracy, ale również dla innych przedsięwzięć, innych projektów, z którymi będziemy mieli do czynienia jeszcze w trakcie trwania studiów i później w naszej karierze zawodowej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.